Cześć. Cześć! Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pokażę obiecany przepis na chleb mieszany. Zapraszam do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału. A ja dzisiaj działam w mojej małej kuchni, więc miłego czasu spędzonego ze mną i z moim pieczeniem, gotowaniem i wszelkiego rodzaju innymi zabiegami kulinarnymi. Aby przygotować chleb mieszany, potrzebujemy zaczynu, który przygotowuję z mąki żytniej 2000. Popatrzcie, jaki on jest mocno spulchniony, jest bardzo żywotny, jak widać. Powinno być tutaj widać, o. Jak ja go przygotowuję? Za każdym razem, kiedy piekę chleb, zostawiam odrobinę na dnie tego zaczynu z poprzedniego pieczenia. Czyli jest to taki mój zakwas i każdego dnia, moi drodzy, dokarmiam ten zakwas, dodając około 150 bądź 100 gramów mąki żytniej razowej typ 2000 i dodając również tyle samo wody. I tak powoli mi się zbiera ten mój zaczyn i pod koniec już praktycznie, kiedy przychodzi sobota, bo ja zwykle w sobotę piekę chleb, wtedy już mam pełen słoik, czyli wiem, że jest tu ponad 1600 gramów tego zaczynu. Dlatego już czas wtedy jest na pieczenie, bo już więcej mi w tym słoiku się po prostu nie zmieści. O, popatrzcie, jest on już pod sam dekielek. Ja używam takiej dużej miski, bo ja zwykle piekę dużą ilość chleba, która nam wystarcza dla praktycznie 4 osób na cały tydzień, bo wychodzi z tego około 4 kg, prawie 4 kg chleba. Dlatego używam takiej wielkiej miski, ale jeżeli ktoś z Was chciałby zmniejszyć ilość tego chleba, jeżeli nie potrzebuje aż tak dużo, no to wtedy po prostu proporcjonalnie sobie zmniejsza. A w opisie pod filmem będą wszystkie składniki, które będę tutaj dodawała, w związku z tym będzie można sobie zmniejszyć tą ilość, jak kto uważa. Ja w każdym razie piekę prawie 4 kg chleba, ale część z tego chleba po prostu zamrażam. Zostawiam jeden bochenek, a resztę po upieczeniu, po wystudzeniu po prostu zamrażam i kiedy jest taka potrzeba, kiedy już nam się kończy chleb, po prostu wtedy się wyjmuje z zamrażarki i kiedy się ono rozmrozi, jest po prostu bardzo pyszny, tak jakby dopiero co upieczony. Także polecam ten sposób i to jest też taki sposób dość oszczędnej gospodarki, bo wtedy jednocześnie podczas jednego pieczenia możemy upiec wiele bochenków i oszczędzamy również energię dzięki temu. Stawiam moją miskę na wadze i odmierzam 1600 gramów zaczynu. Już mamy tutaj odmierzony, a tutaj tyle pozostało mi na dnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Praktycznie jest to prawie pusty słoik z resztkami tego zaczynu na brzegach słoika. Więc do tej porcji, czyli to będzie nasz zakwas do następnego pieczenia, do tej porcji zwyczajnie dodaje się 100 gramów mąki żytniej razowej i 100 gramów wody i zwyczajnie się miesza całość i zostawia się na blacie i w ten sposób ja dbam o to, żebym miała zaczyn do następnego pieczenia i tak codziennie. Teraz czas dodać do naszego zaczynu mąkę orkiszową. Ja Wam pokazuję tutaj, zasłaniając firmę, bo to nie jest istotne z jakiej firmy.
Jeżeli nie mamy dostępu do mąki całkowicie naturalnej, jeżeli jej sami nie mielimy, no to jesteśmy de facto skazani na to, co nam proponują sklepy. No i taką mąkę orkiszową można kupić sobie w różnych sieciówkach. W tych popularnych sieciówkach, które są na terenie Polski. I ja kupowałam taki kilogram mąki orkiszowej za 5,46, jakoś tak. Więc można ją kupić. Nie jest to jakaś mąka, której nie można dostać, bo można ją dostać bez problemu. I tej mąki, moi drodzy, dodajemy 300 gramów. Można nawet i 400 gramów dodać, ale wtedy trzeba zmniejszyć ilość mąki pszennej. Ja dodałam 400 gramów tej mąki orkiszowej. A teraz czas dodać mąkę pszenną. Jest to mąka pszenna typ 650 w ilości 1100 gramów. I teraz woda. Trzeba odmierzyć 800 gramów wody. Ja tutaj pomieszam wodę gorącą z czajnika z wodą zimną, żeby ona była po prostu taka ciepła, żeby szybciej nam chlebek dzięki temu wyrósł. Dodajemy sól. Sól dodajemy do wody, żeby ona się pięknie nam rozpuściła. 2 łyżki soli. Wodę z rozpuszczoną solą wlewamy do miski. Dodajemy także oliwę z oliwek. Dwie łyżki oliwy z oliwek. I teraz zaczynamy wyrabiać nasze ciasto. Można zrobić to ręcznie, można zrobić to łyżką, ale to ciasto będzie na tyle gęste, że lepiej, słuchajcie, zrobicie, jeżeli zaczniecie wyrabiać je mikserem albo jakimś robotem, bo no, wtedy to troszeczkę oszczędzicie swoje siły. Ja zwykle wyrabiam mikserem z takimi hakami. Więc ja już zaczynam zaraz robić, ale chciałam jeszcze Was odesłać do filmiku o zakwasie. Jeżeli ktoś nie ma swojego zakwasu, może z powodzeniem go przygotować samodzielnie w domu, bo nie jest to skomplikowana operacja. Dlatego zachęcam, żeby obejrzeć filmik, jak przygotować zakwas. Gdzieś tutaj u góry będzie karta. Tak wygląda ciasto po 15 minutach wyrabiania. W związku z tym ja już zaczynam nagrzewać piekarnik mniej więcej do 30 stopni po to, żebym miała gdzie wstawić do wyrastania ciasto, kiedy już je przełożę do foremek. Ja używam foremek silikonowych. Jeśli lubicie używać innych foremek, jakichś tam metalowych, ocynkowanych czy szklanych, to jak najbardziej możecie. Ja używam silikonowych, dlatego że po pierwsze chleb nie przywiera do tych foremek, po drugie bardzo łatwo jest wyjąć później upieczony chleb, nie rdzewieją. Po pierwsze, nie rdzewieją, nic się z nimi nie dzieje. Ja już mam je od kilku lat i popatrzcie, są cały czas jak nowe. Jedynie kluczem do dobrego użytkowania ich jest po prostu używanie odpowiednich temperatur do pieczenia w nich, bo jest pewien zakres temperatur, w którym można używać tych silikonowych foremek. Ja to przestrzegam i zwyczajnie dzięki temu
One bardzo dobrze mi się sprawdzają. Więc ja już zaczynam wkładać ciasto chlebowe do foremek, a później do wyrośnięcia, do ciepłego miejsca. Możecie, słuchajcie, możecie, moi drodzy, gdziekolwiek ustawić foremki. Jeśli zależy Wam na tym, żeby chlebek wyrósł dość szybko, to trzeba byłoby właśnie takie miejsce nagrzane gdzieś do 30 stopni. Szybko, to mam na myśli przez około 2 do 3 godzin, bo wiadomo, że chleb na zakwasie jak ten nie będzie rósł tak szybko jak na drożdżach. Zawsze to trzeba brać pod uwagę, bo zakwas, moi drodzy, potrzebuje więcej czasu, żeby się uaktywnić, żeby zacząć pracować, bo jest to całkowicie naturalna substancja, ten zakwas, więc dlatego trzeba się zwykle uzbroić w cierpliwość i to, jak szybko nam chlebek urośnie, zależy również od tego, jak stary jest nasz zakwas, bo słuchajcie, jeśli mamy młody zakwas, dopiero co zrobiony, no to będzie on wymagał troszkę więcej czasu, żeby chleb urósł. Ja w takich sytuacjach, chociaż ja już mam od wielu lat ten zakwas i dbam o niego, robiąc właśnie zaczyn w ten sposób, który Wam już tłumaczyłam, że codziennie go dokarmiam, dbam, żeby mikroorganizmy, które są w nim, żeby miały co jeść, no to po prostu, jeśli ktoś ma taki młody zakwas, to do pierwszego pieczenia radzę Wam dodać do ciasta odrobinkę drożdży, żeby była pewność, że nasz chlebek urośnie. Ale już w następnych pieczeniach, jak już ten nasz zakwas będzie miał powiedzmy ze 2-3 tygodnie, no to myślę, że już się powinien sobie poradzić szybciej. Będzie lepiej pracował. Dlatego najlepiej byłoby sobie taki startowy zestaw po prostu od kogoś, kto piecze chleb zwyczajnie. No, jeśli taka osoba będzie chciała się podzielić tym swoim oczywiście zakwasem, warto byłoby otrzymać od kogoś, jeśli ktoś ma dobrze funkcjonujący zakwas i piecze regularnie. Także popytajcie swoich znajomych. Jeśli ktoś jest z Koszalina na przykład, to mogłabym odstąpić nawet fragment ciasta z mojego zakwasu. Także odzywajcie się w komentarzu, więc najlepiej byłoby otrzymać. No ale jeśli ktoś nie otrzyma, to może sobie z powodzeniem wyhodować. Teraz należy wygładzić powierzchnię chleba, maczając dłoń w wodzie, w miseczce z wodą. Wtedy nam się ciasto nie będzie przyklejało do dłoni. I tak zwyczajnie się ciasto się ładnie wygładzi i będzie mogło sobie równomiernie wyrastać. Teraz wkładamy do nagrzanego piekarnika do 30 stopni i tam pozostawiamy nasz chleb do wyrośnięcia. Kiedy mój chlebek wyrośnie, to po prostu dam Wam znać, ile czasu to zajęło. Chociaż u mnie to zwykle bywa około 2 do 3 godzin. Natomiast no,
Nie wiem, jak to u Was. Napiszcie w komentarzu, jak Wasz zakwas sobie radzi z podnoszeniem ciasta chlebowego. U mnie, jak widać, wszystkie moje foremki mieszczą się na kratce w piekarniku, czyli zobaczcie, zajmują praktycznie całą powierzchnię jednego piętra w piekarniku. I teraz zamykam i trzeba się uzbroić w cierpliwość, obserwować, kontrolować, jak chlebek wyrasta. Kiedy dojdzie już poza krawędź foremki, no to będzie znak, że czas wyjąć z piekarnika i czas wtedy nastawiać, nagrzewać piekarnik do 220 stopni i wtedy, kiedy będzie już on nagrzany, ponownie wstawić wyrośnięte już chlebki do piekarnika i wtedy będzie czas na pieczenie. Tak, moi drodzy, wyglądają już wyrośnięte chlebki, a teraz należy je zrosić wodą. Nie bójcie się, po prostu obficie należy je zrosić. Włączamy, moi drodzy, piekarnik i ustawiamy na temperaturę 220 stopni. Ja włączyłam na termoobieg i grzanie dolne i w ten sposób zawsze piekę chlebki. Natomiast jeżeli znacie dobrze swój piekarnik i wiecie, w jakich warunkach najlepiej u Was się wypieka chleb czy inne, czy ciasta, to możecie je dowolnie ustawić, tak jak Wam najlepiej pasuje. Moi drodzy, w czasie, kiedy piekarnik się nagrzewa, ja nastawiam cały czajnik wody, abym miała już gorącą, przygotowaną wodę do wlania do brytwanki, bo ja na dno piekarnika ustawiam zawsze brytwankę z wodą, żeby chlebek, piekąc się, był otoczony parą wodną, dzięki której będzie on bardziej delikatny. Nastawiamy, moi drodzy, timer po włożeniu chlebka oczywiście na 50 minut, z tym, że pierwsze 10 minut po prostu pieczemy w temperaturze 220 stopni, potem po tych 10 minutach skręcamy temperaturę na 190 stopni i tak do końca naszego czasu pieczenia właśnie w tej temperaturze pieczemy. I słuchajcie, po prostu trzeba, wiadomo, kontrolować nasz proces pieczenia. Mimo tego, że chlebek będzie już ładnie zarumieniony na wierzchu, to trzeba go trzymać całe te 50 minut właśnie w piekarniku. Niech Was nie zwiedzie to, że on jest już rumiany z wierzchu, bo chleb ma to do siebie, że musi się dość długo piec. To też dużo zależy od tego, w jaki sposób Wasz piekarnik sobie radzi z pieczeniem, bo może będzie trzeba, żebyście mieli troszkę dłuższy czas pieczenia, około godziny. To też właśnie zależy od tego, jak Wasz piekarnik piecze. Dlatego nie traktujcie tego jako sztywne ramy, ale musicie po prostu wypraktykować. Tak wygląda upieczony chlebek, moi drodzy. Teraz należy go wyjąć z foremek, co właśnie robię. I ponownie trzeba zrosić wodą. Teraz pozostawiamy chleb w spokoju, aby ostygł. I później, jak już ostygnie, będziemy z Marysią próbować.
chlebek jeszcze jest ciepły troszkę, dlatego masełko się rozpuściło na nim, ale my tutaj jeszcze z miodem posmarujemy. I taki cieplutki moim zdaniem najlepiej smakuje. Chociaż już jest oczywiście przestygnięty, nie jest gorący, tylko ciepły. No więc teraz degustacja. Proszę, weź Marysiu. Moim zdaniem jest przepyszny. Szczególnie z miodem. Świeżutki chleb z masłem i z miodem. I co, Marysiu, dobry? Tak? Dobrze. To polecamy Wam, moi drodzy, ten przepis. I już się z Wami pożegnamy, chociaż z żalem. I pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, wszystkich, którzy lajkują, komentują. Jest nam naprawdę niezmiernie miło z tego powodu, że jesteście zainteresowani naszymi przepisami. Więc pożegnamy się już, moi drodzy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!